Do Amsterdamu wybrałem się na weekend w marcu 2017 roku. Przez cały okres mojego pobytu pogoda była typowo angielska. Stolica Holandii, obecnie określana jako Niderlandy, liczy ponad 800 tysięcy mieszkańców i jej historia sięga początków XIII wieku. Nazwa Amsterdam pochodzi od słowa dam, czyli tama, i nazwy lokalnej rzeki Amstel. Jednym z najważniejszych okresów historii miasta był wiek XVII, kiedy Amsterdam bogacił się na handlu, rozwijała się wtedy także żegluga i kultura. Zabudowa stolicy Niderlandów cechuje się wysokimi i wąskimi budynkami. Jest to związane z przepisami prawa i wysokością podatków miejskich. Istotnym elementem budynków były także haki na szczycie domu, które służyły wciąganiu towarów. Było to spowodowane tym, iż w tych kamienicach schody były bardzo wąskie. Stolica tego państwa ze względu na mnogość kanałów określana jest jako Wenecja Północy. Przez miasto przebiega ponad 160 kanałów, na których znajduje się ponad 1200 mostów. Budowa sieci kanałów rozpoczęła się w XVII wieku i trwała 2 stulecia. Jako że Amsterdam leżał na terenach podmokłych, pierwszą funkcją kanałów było osuszanie terenu. Z czasem zyskały one kolejne funkcje. Obronną, na przykład pełniły funkcję fosy, a także transportową i w końcu turystyczną. Amsterdam słynie z rowerów. Obecnie jest ich tam więcej niż mieszkańców, ponad 880 tysięcy jednośladów. Natomiast długość ścieżek rowerowych wynosi ponad 400 km. W stolicy Niderlandów znajduje się 140 sklepów rowerowych. Amsterdam jest najbardziej przyjaznym miastem w Europie dla rowerzystów. Drugim takim miastem jest Kopenhaga.
Widzicie Państwo budynek z roku 1488, znany jako De Waak, co oznacza dom do ważenia. W średniowieczu służył on jako ufortyfikowana brama miejska i otoczony był kanałami. Jednak w 1614 roku zostały one zasypane, tworząc obecny rynek, który stał się centrum handlu i spotkań towarzyskich. Wtedy De Waak stało się miejscem, w którym kupcy mogli ważyć swoje towary. Podczas II wojny światowej plac wokół tego budynku stanowi punkt zbiorczy Żydów przed wywiezieniem ich do obozów koncentracyjnych.